Dobra, generalnie do nurkowania potrzebujemy zabrać ze sobą powietrze albo gazy, którymi będziemy oddychać, najczęściej jest to powietrze. No i generalnie w nurkowaniu mamy takie 3 konfiguracje, w których najczęściej nurkujemy. Jest to z jedną butlą na plecach, możemy mieć 2 butle na plecach, jak mamy tutaj jeden taki sprzęt. Ja się specjalizuję jako instruktor w nurkowaniu sidemount, czyli 2 butle po bokach nurka, a nie na plecach. Ty, a gdzie tu jest zejście do wody? Bo ja się zgubiłem. Rozpoczęło się bardzo niewinnie, bo rozpoczęło się to na wyjeździe wakacyjnym w Turcji. Aha. Zrobiłem takie swoje pierwsze, nazywa się to Intro to Dive, czyli takie pierwsze nurkowanie na próbę, gdzie miałem możliwość właśnie zanurkowania, zejścia sobie pod wodę i zobaczenia, jak ten świat podwodny wygląda. No i tak generalnie do dzisiaj mnie to wszystko zachwyca, inspiruje. No i generalnie przez ten czas 16 już lat. A pokaż te szampany, a już przypięłeś? A, są tutaj. No, to ciekawostka, właśnie będą pite szampany z okazji jakiej? Nowego roku, tak? Tak, nowego roku. Pożegnania starego. Ciekaw jestem, jak to pod wodą wypijecie. O, jest. No. Polacy nawet, widzicie, Polacy nawet pod wodą muszą się napić. Każdy po jednym. Przecież ja mam kieszeń pustą, mogę wziąć jednego. Wiesz co, Bez worka. zrzucimy je. Aha, na balast. Zrzucimy je i popłyniemy. Dobra. Dobra, sprawdźmy się. Zostaw jakiś ołów, żeby ją czy kamień. Nie, są ujemne. Aha. Dobra, sprawdźmy się. Długi wąż jest... Sebastian, to tak jak rozmawialiśmy na początku, powiedz krótko o sobie, kim ty jesteś, czym się zajmujesz. No, witam serdecznie wszystkich. Generalnie od 2008 roku zajmuję się nurkowaniem. Zrobiłem swój pierwszy kurs podstawowy. No i tak moja pasja trwa do dzisiaj. To wszystko zachwyca, inspiruje, no i generalnie przez ten czas 16 już lat zdecydowałem... 16 już? No, w 2008, no to... Ale ten czas leci faktycznie. Tak, to już 16 lat. Nurkuję jako rekreacyjnie i technicznie, a od już 6 lat jestem instruktorem nurkowania tutaj na rynku Wielkiej Brytanii. Na rynku Wielkiej Brytanii, dobrze. Na jakim poziomie możesz szkolić, będąc tutaj instruktorem? Dobrze, no generalnie jak widzicie, tu jest moje małe centrum nurkowe, które jest zbudowane przydomowe centrum nurkowe. Nie jest to żadna wielka szkoła, ale taki też generalnie był zamysł. Generalnie chodziło mi o to, żeby stworzyć siebie jako instruktora bardziej personalnego niż instruktora takiego, który będzie szkolił wiele osób, że te osoby będą tylko przychodziły, przeszkolą się i wyjdą ode mnie. Taka sieciówka, jak przyszedł, poszedł. Jak taka sieciówka. Bardziej sercem. Mi generalnie chodzi o to, żeby zrobić to bardziej personalnie, czyli zbudować relacje z każdym, który gdzieś szkolimy, bo wszystkie osoby, które tutaj wyszkoliłem w Wielkiej Brytanii, to jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy część naszych ludzi, z którymi nurkujemy. Bo później nam to może wylecieć z głowy, a może być to ważne, jeżeli ktoś nas ogląda. Jeżeli ktoś zrobi uprawnienia w Wielkiej Brytanii, uprawnia go to do nurkowania wszędzie na całym świecie? Tak, oczywiście. Ja szkolę w 2 federacjach, są to międzynarodowe federacje amerykańskie, czyli każdy wystawiony dokument uprawniający do nurkowania obowiązuje na terenie całego świata, można powiedzieć. Dobra, generalnie do nurkowania potrzebujemy zabrać ze sobą powietrze albo gazy, którymi będziemy oddychać, najczęściej jest to powietrze. No i generalnie w nurkowaniu mamy takie 3 konfiguracje, w których najczęściej nurkujemy. Jest to z jedną butlą na plecach, możemy mieć 2 butle na plecach, jak mamy tutaj jeden taki sprzęt.
Ja się specjalizuję jako instruktor w nurkowaniu sidemount, czyli 2 butle po bokach nurka, a nie na plecach. Ułatwia to w zarządzaniu gazem, czyli jest to bezpieczniejsza konfiguracja, no i zdecydowanie lepiej dla moich pleców, gdyż nie musimy dźwigać tych butli na plecach. Jak pokażemy za chwilę, możemy sobie je osobno zanieść nad wodę. Mamy coś takiego jeszcze jak obiegi zamknięte, czyli rebreathery, które umożliwiają nam na pozostanie zdecydowanie dłużej pod wodą, gdyż gaz, którym oddychamy, jest na bieżąco oczyszczony z CO2, czyli z dwutlenku węgla, i dzięki temu możemy zdecydowanie dłużej być pod wodą, nie zużywając powietrza, które mamy w butlu. Chcę zostać płetwonurkiem. Zgłaszam się do Ciebie. I jak wygląda taka rozmowa z Tobą? Ja jestem przekonany, że chcę być. Aha, no to jeżeli jesteś przekonany, to świetnie, bo mamy tak naprawdę 2 opcje na początek. Jeżeli jest osoba nieprzekonana, czyli nigdy nie miała do czynienia z nurkowaniem, a to powiedz. Możemy zaproponować coś takiego jak właśnie to, co mówiłem na początku, czyli to, co ja spróbowałem, czyli nurkowanie na próbę. Czyli umawiamy się na konkretny dzień, miejsce nurkowe, bo tutaj mamy w Wielkiej Brytanii możemy tylko nurkować w miejscach wyznaczonych do nurkowania, o czym powiemy nieco później, ale generalnie spotykamy się na takim miejscu, gdzie ja wytłumaczę Ci wszystko, jak wygląda sprzęt, po co nurek musi mieć tyle sprzętu na sobie, do czego on służy. Opowiem też również o kwestiach bezpieczeństwa. No tak. Jak to robić, żeby nie zrobić sobie jakiegoś problemu pod wodą. No i wtedy przechodzimy w sesję już nurkowania, która trwa z reguły około 20-30 minut i to jest takie nurkowanie zapoznawcze, po którym możesz zdecydować, czy ten sport Ci się podoba, czy nie, i jeżeli się podoba, wtedy możemy... Dobrze. Woda jest do klaty, także spokojnie możemy dzięki temu sobie stanąć tutaj, ubrać butlę i sprawdzić się przed nurkowaniem i sobie popłynąć. Kilka oddechów w wodzie. Mój działa i jest dostępny. Kilka oddechów w wodzie, głowa do wody. Działa? Działa. Dobra, teraz krótki, czyli ten spongy do ust i 3 oddechy w wodzie. Działa. Działa. Dobra. Inflacja suchego skafandra, czy pompuje, czy zawór jest otwarty? Działa. Działa. Zawór otwarty. Dobrze. Czy możemy napompować skrzydło, czy możemy złapać za... Działa. Ja mogę złapać i zrzucenie powietrza również działa. Dobra, powietrze w butlach. 210, 230. A 270, 280. 210. No dobra. Maseczka jest, kaptur jest, rękawiczki są, główne latarki są. Ewentualnie jakaś tam zapasowa maska, która i tak się generalnie nie przyda. Komputery są? No dobrze. Jak parujemy się? No kupujcie razem, a ja z Ziggy. Dobrze, wyprowadzicie. Sprawdzimy jeszcze tylko na 5 metrach, czy nie ma żadnych wycieków. Popłyniemy najpierw do platformy, ja zrzucę szampana, po czym sobie zejdziemy na ściance w dół na 20 metrów. Tam sobie popływamy po brakach. Ja będę pilnował waszego czasu bezdekompresyjnego. Gdyby ktokolwiek chciał gdzieś tam przerwać nurkowanie, to zaświećcie latarką, powiedzcie, że idziemy do domu, albo koniec, zimno, cokolwiek, chce iść do domu, to wtedy zaczniemy się gdzieś tam wynurzać. Bądź gdy kto pierwszy z was osiągnie gdzieś tam jakieś 120, 110 but, 120 barów butli, to dajcie mi znać, to też będę wiedział, że gdzieś tam czas do powrotu. Dobra. Pasuje? Pasuje. Ty z prawej, lewej? Obecna. Mi też. Idę. Jestem po twojej prawej. Sprawdzamy się na 5 metrach.
Ale przychodząc na to pierwsze spotkanie, kandydat musi mieć swój sprzęt cały, czy ty takie... Nie, takie oczywiście, że nie. Wszystko to dostaje ode mnie, czyli cały sprzęt, To kiedy który jest zaczynamy? potrzebny. Jak tylko się zrobi trochę cieplej chyba, co? w przeręblu. No dobrze. No. No i generalnie tak, jeżeli przyjdziesz na coś takiego, spodoba Ci się, to wtedy jest kurs podstawowy. Nazywa się on Open Water Diver. I tak jak wspomniałem, jest to certyfikat wystawiony, który obowiązuje na całym świecie. Na tym kursie potrzeba już zdecydowanie więcej teorii do zrobienia. I mamy Czyli o którym teraz sesję, mówimy? o tym Open Water Diver. Aha. Czyli jeżeli już chciałbyś być nurkiem, który może nurkować do 20 metrów, do 18 metrów dokładnie. Czyli ten pierwszy etap już przeszliśmy, o którym mówiliśmy. Tak. Teraz jest drugi. Teraz jest drugi etap na Open Water Diver. Kurs upoważnia do nurkowania do 18 metrów. Rozumiem. No i tu już jest oczywiście troszkę więcej tej teorii, są e-learningi, są podręczniki, które można samemu przerobić, ale potem spotykamy się na prezentacjach, czyli na spotkaniach ze mną i tutaj z reguły rozbijamy to na 4 prezentacje, czyli około 8-10 godzin rozmowy, tak jak tutaj właśnie jest po to ta klasa, żeby przedstawiać wszystkie. Rozbijamy sprzęt na części pierwsze, oczywiście rozmawiamy Techniczne rzeczy. o bezpieczeństwie, bo tutaj oczywiście rozszerzamy tą całą wiedzę, żeby już nurek potem był świadomy tego, co robić i jak to robić, żeby nie zrobić sobie krzywdy tak naprawdę. No i potem mamy sesję wodną, w tej sesji wodnej to mamy około 6 spotkań. Normalnie federacja wyznacza, standardy wyznaczone przez federację to są 4 spotkania pod wodą. Jak wspomniałem wcześniej, ja jestem personalnym instruktorem i staram się robić to po swojemu, czyli zawsze dodatkowo daję coś od siebie. No i tutaj mamy 6 spotkań pod wodą, czyli tak naprawdę potrzebujemy 3 dni na to, żeby się umówić, bo możemy robić 2 nurkowania dziennie. Okej. No i oczywiście po takim zaliczonym kursie teorii, jak i praktyki, dostajesz certyfikat, jedziesz na wakacje z rodziną, rezerwujesz sobie łódkę, zgłaszasz się do centrum nurkowego, dajesz znać, że chcesz nurkować, oni już Ci tam przydzielają partnera do tego, żebyś mógł takie nurkowanie zrobić. Dziękuję. To gratuluję. I tak jak mówiłem, jeszcze w tym TDI wystawimy później, Dobra. jak ten, nie? Czy umawialiśmy. Pokaż pan, co tam pan dostał. Takie tylko full cave. Dasz 4? Full game 3. Dla mnie dotrzeć to jest po prostu Będzie opijane. Już było. A ile trwa takie zdobycie takich 4 tych? 3. 3. 3. To zajęło nam 7 dni nurkowych. I tu miałeś i ten... We Francji w jaskiniach. Francja. Nie, we Francji w jaskiniach. Na południu Francji. Czego nie powiedziałem wcześniej, nurkowanie jest sportem zespołowym, czyli nie możemy sami sobie wziąć sprzętu, wynająć i iść sobie zanurkować. Tutaj potrzebujemy zawsze osoby, czyli partnera do tego, żeby iść i zanurkować. Dlatego tak jak wspomniałem, jadąc na wakacje zawsze musisz zgłosić się do jakiegoś centrum nurkowego. Oczywiście potrzebujesz sprzęt. Sprzęt również można zabierać i latać z nim, ale równie dobrze można wypożyczyć to z centrum nurkowego. No i tam sobie nurkujesz. Natomiast jeżeli tutaj robisz szkolenie u mnie, też nigdy nie zostajesz pozostawiony samemu po takim kursie. Dlaczego? Dlatego, że jak wspomniałem wcześniej, budujemy tutaj swoje takie community, czyli budujemy taki zespół nurków, który już jest dość spory tutaj w Wielkiej Brytanii, jest nas 50. Miałem okazję być na takim. Wczoraj najpierw, przed tym spotkaniem pojechałem właśnie zobaczyć, jak to wygląda, dowiedzieć się o tajnikach. Widzisz, jak nurkujesz, to masz głębokość podaną, skład gazów, jakimi oddychasz, tak? Jak szybko możesz się wynurzyć.
A ja teraz po prostu zwyczajnie na świecie sprawdziłem, czy mam godzinę. I coś w tym jest, powiem szczerze. Coś w tym jest, no. Muszę się zastanowić ostro. A jakbyś zachęcił właśnie ludzi do zaczęcia przygody z tym sportem? Bo to można nazwać jako sport? Tak, oczywiście. Jest to jakaś forma aktywności, można powiedzieć. Wymaga od nas to, żebyśmy dbali o swoje ciało, czyli też żebyśmy, żeby to nie było jedną formą aktywności, tylko i wyłącznie nurkowanie. Dlaczego? No bo, słuchajcie, jak każdy wie, jeżeli nic nie robimy przez cały tydzień, ale tylko chcemy się ruszać w wodzie, potem to jest trochę mało, tak? Ja zachęcam do tego, żeby jednak być na co dzień aktywnym, a te nurkowanie było dodatkowe, bo wtedy oczywiście w nurkowaniu potrzebna jest dobra wydolność oddechowa, zarówno krążeniowa, także warto jest tutaj dbać o całość. Bardzo mi się to spodobało. Trochę opowiedz więcej o waszej grupie, gdzie się spotykacie, gdzie wyjeżdżacie, czy tylko tutaj w UK, czy są wyjazdy poza granicę i coś może jeszcze, czym mnie zaskoczysz? Tak, generalnie, tak jak wspomniałem, mamy dość sporą grupę, jest nas 50-60 nurków, głównie Polaków. Dużo osób zrobiło kursy podstawowe również ze mną, a dzisiaj są na poziomie technicznym. Nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale są generalnie różne rodzaje. Jest forma, można powiedzieć, rekreacyjna w nurkowaniu, jak i techniczna. Czyli rozdzielamy takie dwa nurkowania, o czym też chyba powiemy troszkę później. Ale żeby zachęcić ludzi, bo często spotykam się z pytaniem, ludziom się nie kojarzy nurkowanie jako, że można robić to w Wielkiej Brytanii. Tak, ja byłem przykładem, ale wczoraj zmieniłem zdanie, bo nawet chłopaki, żegnając stary rok, troszkę prędzej, pili szampana pod wodą, co mi się to w głowie nie mieściło. Ja tam rzucę przebitki w trakcie trwania filmu, że jest to możliwe, żegnać szampanem. Tak, oczywiście to już jest naszą tradycją, robimy to co roku, spotykamy się w takiej mniejszej bądź większej grupie, żeby jednak docenić to, że mamy taką pasję, że mamy możliwość spotkania się również, bo nurkowanie to nie tylko bycie pod wodą, to również, tak jak tutaj powiedzieliśmy, to jest również te całe community, czyli cały ten zespół, który budujemy. Rodzą się nowe przyjaźnie wśród nas, tak. Jeździmy na wyjazdy zagraniczne, tak samo jak i w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania oczywiście ma też dużo do zaoferowania, bo jak powiedziałem, nie tylko i wyłącznie fajnie jest za granicą. Wielka Brytania oferuje dużo kamieniołomów, w których możemy nurkować, takich jak mniej więcej jak wczoraj. Dookoła w Wielkiej Brytanii to jest wyspa, tak? Jest zalana wodą, czyli jest morze, w którym zatopione jest niesamowicie wielka ilość wraków. Czyli tutaj mamy mapę całego akwenu, który przed chwilą widzieliśmy. No i generalnie tutaj są parkingi, na których tutaj wszystko przygotowujemy. Mamy 3 podstawowe wejścia do tego kamieniołomu, tutaj do naszej wody. I tak jak mówiłem wcześniej, mamy 3 głębokości, na których nurkujemy. Pierwsza to jest około 5 do 7 metrów. Potem mamy ścianę w dół lub taką drogę, na której możemy napotkać jakiś kokpit samolotu, przez niego przepłynąć. Schodzimy na 20 metrów, tu jak widzicie mamy najwięcej atrakcji, czyli tak jak mówiłem wcześniej, zatopione łodzie, helikoptery, autobusy, jakieś pojazdy wojskowe również. Mamy też dziurę 35-metrową, także tutaj mamy różnego rodzaju szkieletory. No i tutaj jeszcze mamy dalej półkę 20-metrową, na której mamy Cessnę, kilka samochodów, jakiś stateczek. Także, tak żeby nam się nie nudziło, mamy co oglądać. A to najgłębsze miejsce w którym miejscu jest? Jak masz tą bojkę, wiesz? Aha. Skakuj, to ci pokażemy. Dobra, moment.
No dobrze, bo mi się zawsze kojarzyło, jak prędzej mówiłeś, nurkowanie, jakieś rafy koralowe, Egipty, ciepłe wody, błękitne. A przekonaj mnie, żebym się zdecydował nurkować, jak ja to kiedyś mówiłem tutaj po Bajorkach. Ale nie, wczoraj właśnie byłem w tym kamieniołomie, Tak. i co pierwsze rzuciło mi się w oczy, przejrzysta woda. Dlaczego warto rozpocząć swoją przygodę w nurkowaniu w zimnych wodach? Generalnie są to trudniejsze warunki niż to, co nam się kojarzy, czyli nurkowanie w tych ciepłych wodach z tymi rafami i pięknymi rybkami. Czego możemy się spodziewać tutaj? Jak sami powiedzieliśmy, na pewno niższej temperatury. Co wymaga też troszkę innego sprzętu do nurkowania. To już detale opowiadam generalnie na kursie. Później bo... Możemy pokazać, oczywiście. Ale też warunki są nieco trudniejsze pod względem widoczności. Teraz, jak wspomniałeś, ta widoczność jest super, tak, ale latem przez rozkwitające algi ta widoczność nieco spada i ona może spaść do 4-3 metrów. Czyli to nurkowanie wymaga troszkę od nas bardziej przyzwyczajenia się do tego, że jednak nie jest tak lekko i ta widoczność jest ograniczona pod wodą. Ale dzięki temu, to co ja zawsze powtarzam, dzięki temu robiąc ten kurs tutaj, jesteś zdecydowanie lepszym nurkiem mentalnie, fizycznie i przygotowany pod względem umiejętności do nurkowania na całym świecie. Warunki już Cię nie zaskoczą. No wczoraj to słyszałem. Już wszędzie będziesz miał łatwiej. Tak, zdecydowanie. I to też jest dodatkowa zaleta, bo generalnie gdybyś wyobraź sobie, że jedziesz z rodziną do Egiptu i tam chciałbyś zrobić swój kurs podstawowy. Jedziesz na tydzień czasu, a przez 4 dni robisz swój kurs. Tak naprawdę tracisz ten czas, nie będąc z rodziną, a tak naprawdę na kursie jest dużo rzeczy, których się musisz nauczyć i nie masz czasu na to, żeby zachwycać się tym pięknem. A urlop jest taki do wypoczynku, czasami wiesz, chcesz niczym nie myśleć. Urlop jest ograniczony i wiesz, i nie możesz sobie pozwolić na dłuższy czas pozostania tam, a robiąc kurs tutaj możemy spotykać się weekendowo, czyli nie tracisz tutaj swojego urlopu na naukę, a jadąc tam jesteś świetnie przygotowany i możesz cieszyć się pięknem, które tam zobaczysz. Możesz się pochwalić, ile już wyszło spod Twoich skrzydeł osób, uczni? Tak generalnie ciężko mi to powiedzieć, nie prowadzę takiej dodatkowej całości statystyki, ale tak generalnie wystawiam około 50-60 certyfikatów rocznie. No to sporo. Czyli jak to mówi Brunejka, nie ma lipy, bo jakby coś nie tak poszło, bo fama się rozchodzi. Tak, fama się rozchodzi i wtedy raz, drugi raz zrobił i już więcej by się nikt nie zgłosił. Wczoraj widziałem, podpytałem, no i dlatego tu dzisiaj jestem, bo jakby coś było nie tak, to pewnie tutaj nie było dzisiaj. Dlatego wczoraj byłem, dowiedziałem się, ucha nadstawiłem i warto było przyjść dzisiaj. Dobra. Tak, ja myślę, że tutaj przewagą jest to, że podchodzę do tego personalnie. Czasami jest tak, że nawet umawiam kursy 1 do 1, jeżeli widzę, że osoba będzie tego potrzebowała, bądź nawet sama osoba przychodzi do mnie, słuchaj, ja bym chciał więcej czasu spędzić z Tobą, żeby mieć czas na udoskonalenie swoich umiejętności i wtedy robimy takie przygotowania 1 do 1. I powiem tak, nasza grupa to jest cała Anglia. Na kursy przyjeżdżają do mnie również ze Szkocji. Wszystkim się to kojarzy, że gdzieś tam instruktor musi być tylko i wyłącznie lokalnie, ale tutaj generalnie jest tak, że jeżeli, tak jak Ty mówisz, jeżeli osoba wie, że warto, to jest w stanie przyjechać te 4 czy 5 godzin, nawet spędzić tutaj weekend ze mną i trenować. Jak powiedziałem wcześniej, prowadzę kursy rekreacyjne i techniczne. Jak to rozdzielić? Tak naprawdę można to rozdzielić do głębokości. Kursy rekreacyjne są podzielone przez federację do 40 metrów głębokości. No i wszystko poniżej jest to już kurs techniczny. Okay. Dobra, dlaczego? Bo do 40 metrów możemy nurkować bezdekompresyjnie. Znowu, co to oznacza bezdekompresyjnie? Oznacza to, że możemy zawsze wynurzyć się do powierzchni bez obowiązkowego przystanku bezpieczeństwa. Okay. I do ilu? To jest do 40 metrów. Wczoraj właśnie coś słyszałem na oczywiście ten temat. zachowując odpowiedni czas spędzenia pod wodą. Rozumiem. Wszystkie kursy poniżej 40 metrów są techniczne, bo wymagają dodatkowych przystanków do tego, żeby wynurzyć się do powierzchni. Czyli można powiedzieć, mamy taki niewidzialny sufit
pod wodą. Czyli nie możemy przekroczyć danej głębokości, gdyż nasze ciało, nasze tkanki muszą oddać azot, który został nagromadzony podczas... No dobrze, a jak wiesz, na jakiej głębokości jesteś? Oczywiście używamy do tego są komputerów sprzęty. bądź też głębokościomierzy. Dobra, generalnie nurkowanie techniczne powiedzieliśmy sobie jest to, że nurkowanie poniżej 40 metra, ale to jest nie do końca tylko to, bo również eksplorowanie wraków. Wrak można obejrzeć tylko i wyłącznie dookoła, a można go też wyeksplorować w środku, czyli w naszym języku mówimy to spenetrować. No i tutaj już wymagane są dodatkowe umiejętności, dodatkowy sprzęt, bo to nurkowanie wiąże się z tym, że no niestety nie możemy wypłynąć bezpośrednio do powierzchni, bo mamy już sufit na cało, jesteśmy w środku wraku. No tak. No i w czym również się specjalizuję, są to nurkowania jaskiniowe. Uwielbiam jaskinie, mamy tutaj troszkę w Wielkiej Brytanii jaskiń, trochę kopalni, w których nurkujemy, ale mamy też piękne jaskinie na całym świecie. Meksyk to jest taka mekka nurków jaskiniowych, ciepła woda, świetna widoczność, płytkie jaskinie i nacieki z góry, z dołu, czyli one wyglądają... Przypomnijmy, że te uprawnienia, które Ty robisz na Meksyk też obowiązują. Oczywiście też jestem instruktorem nurkowania jaskiniowego. No dobrze, bo ja na swoim przykładzie zgłosiłem się do Ciebie, wyuczyłeś mnie, dostałem certyfikat, no i teraz przyszła kolej, żebym rozejrzał się za sprzętem. Oczywiście pomożesz mi wybrać taki sprzęt. Tak, oczywiście pomagam. I co jest takie niezbędne, jak to się mówi, must have, żebym ruszył do ciepłych wód, a później żebym ruszył tutaj, do takich zimniejszych wód. No na pewno ten sprzęt delikatnie będzie się różnił w nurkowaniu w ciepłych wodach i zarówno jak i w zimnych, ale tutaj głównie mówimy o skafandrze, bo rozróżniamy dwa typy skafandrów. Mamy mokry skafander i suchy skafander. Także tutaj jest ta największa różnica, ale co tak naprawdę potrzeba, żeby zacząć? Tak naprawdę nie potrzeba niczego. Mam kursantów, którzy zrobili kurs, nie kupili nic i a wypożyczali później? Tak, oczywiście. Przychodzą do mnie i wypożyczają ten sprzęt, czyli dostają ode mnie... Też masz wypożyczany? Tak, oczywiście. Czyli dla swojego kursanta, jak powiedziałem, nie zostawiam z niczym. Nie pozostawiam z niczym, czyli też mam możliwość wypożyczenia takiego sprzętu. Ale zarówno są osoby, które chciałyby kupić sprzęt dla siebie. Ja oczywiście współpracuję z najlepszymi markami na świecie. Paradoksem jest tego, że to są polskie marki. Bo słyszałem wczoraj właśnie, polskie że marki są... Tak, polskie marki są najbardziej, można powiedzieć, dzisiaj rozpoznawane na świecie, jeśli chodzi o sprzęt nurkowy. No i generalnie współpracuję, prowadzę też sklep online, na którym możesz sobie wybrać cały sprzęt. Ale tak naprawdę co jest potrzebne dla Ciebie? Na pewno z tańszych rzeczy i takich przydatnych, personalnych, to jest maska nurkowa. Maska nurkowa, każdy ma z nas inny kształt twarzy. I ale też sam odruch, że po jakimś, no tak, faktycznie. Tak, czyli ja bym powiedział tak, maska nurkowa jako pierwsze, płetwy można dobrać, płetwy użyjesz i tutaj w wodzie ciepłej, w wodzie zimnej i w wodzie ciepłej, można używać tych samych, też nie kosztują wiele. Na pewno potem warto by było rozejrzeć się za regulatorem. Regulator to jest to, co ustnik trzymasz w buzi i dzięki któremu oddychasz. Uważam, że każdy posiadając swój regulator, to jest taka dość personalna rzecz. Trzymamy to w buzi. Oczywiście wszystkie tutaj u mnie są czyszczone, serwisowane, ale tutaj, jeżeli pojedziesz gdzieś nawet za granicę, no nigdy nie wiesz, kiedy ten regulator był serwisowany, kto go miał wcześniej, czy na pewno był w jakiś sposób odkażony. A ja właśnie mam takie doświadczenia, że w tych krajach południowych różnie bywa z higieną, nie?
Różnie bywa, różnie bywa. I tak samo z kursami różnie bywa. Dokładnie. Jeden z moich kolegów robiący kurs w Egipcie, to zawsze to przytaczam, bo bardzo mi się to podoba, to nauczyli go, jak nie utonąć w sprzęcie nurkowym. No tak. Nie? Ale to w Egipcie się spodziewałbym po tym. Oni tego, żeby tylko wziąć pieniądze i następny tam jakoś... Nie chcę tak mówić, że wszyscy tak robią. Nie, no to nie można tak mówić, ale ogólnie, oczywiście można gdzieś ogólnie tak na temat Egiptu już słyszałem dużo opinii. Standardy są inne. Mogę tutaj właśnie powiedzieć o moim kuzynce, którzy też są instruktorami. Mieli przygodę, mieli łódź, nawet nie wiem, czy do tej pory nie mają łodzi w Egipcie i tam właśnie prowadzili kursy. To nie będę przytaczał, ale opinie były niezbyt pokrewne na temat współpracy z Egipcjanami. Generalnie jest to piękne miejsce do nurkowania. Ale właśnie, bo jeżeli chodzi o nurkowanie, tak. O nurkowanie, Dlatego tak, to jest, słyszałem, że znowu terapie- wracamy do tego, co mówiłem wcześniej. Warto zrobić kurs tutaj i jechać tam, Jest cieszyć się gotowy. tym pięknem, bo mamy naprawdę piękne rafy koralowe, niesamowitą ilość życia pod wodą, czyli ryb, różnych skorupiaków. No dobrze, bo tak możemy gadać godzinami. Zróbmy to tak szybko. W tych miejscach, w których byłeś, powiedzmy teraz ciepłowodnych, top 3 miejsca, które byś polecał. Które tobie zapadły w pamięci? No jeśli- Top 3. No, jeśli chodzi o mnie, to na pewno Meksyk. Raz. Bo Meksyk to, jak powiedzieliśmy, jaskinie i zarazem wody otwarte, czyli można nurkować w morzu i też mają piękne rafy koralowe. Hiszpania mnie urzekła, znowu jaskinie. Ale jeśli chodzi o rekreacyjne nurkowanie, to na pewno Egipt. Egipt. Bo tutaj, tak jak mówiliśmy, rafy koralowe i życie podwodne. Świetne miejsce do nurkowania również Malta. O. I Ciepła tam woda. niedrogo chyba jest nawet. I jest przystępnie cenowo. Okej. Jeśli chodzi o loty z Wielkiej Brytanii, czy różnego rodzaju hotele, jak i wynajem sprzętu w bazie, wszystko. Ja powiem tak, ten sprzęt w bazie i te ceny, jeśli chodzi o wynajem łódki, sprzętu i opłaty za przewodników, to generalnie w całej Europie, na całym świecie jest to gdzieś tam podobne cenowo, czyli tutaj nie mam, no chyba że Maldiwy. To znowu Tam można cena. bez niczego pływać. Ale generalnie Malta tak, bo mają bardzo dużo wraków. O. Znowu ciepła woda, świetna widoczność. No i generalnie tutaj Wielka Brytania też mają piękne wraki. Te wraki tutaj różnią się od na przykład maltańskich, tego, że na Malcie te wraki nie porastają rafą koralową, Okej. a w Wielkiej Brytanii tak. O, zimna woda i... Zimna woda, a jednak tej rafy koralowej tutaj mamy, tego życia też na tych wrakach jest dość sporo. Generalnie te w Anglii tutaj umawiamy się gdzieś tam na bieżąco, mamy swoją grupę na Messengerze, żeby łatwiej nam było się komunikować i kto może, ten dołącza w danym okresie. Oczywiście stosunkowo wcześniej trzeba planować wyjazdy zagraniczne, bo tutaj każdy jest uzależniony od urlopu, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. I żeby to wszystko zorganizować, bo trzeba kupić bilety lotnicze, bądź robimy też wyjazdy samochodami. O, Z samochodami jest o tyle fajniej, że można zawsze zabrać swój sprzęt. swój sprzęt. Czyli bierzesz cały sprzęt, bez limitu bagażu i to jest fajne. No i teraz na przykład kolejnym wyjazdem, który mamy, jest to w marcu na Kamieniołom do Niemiec jedziemy. Można powiedzieć, że to już jest taki nasz też coroczny wyjazd. Dlaczego tam? Niestety w Wielkiej Brytanii fajne kamieniołomy zamknęły się po COVID-zie. Mieliśmy tutaj jeden z piękniejszych kamieniołomów w Chepstow, to jest koło Bristolu. Kamieniołom był do głębokości 80 metrów i woda w nim była krystaliczno-niebieska, można powiedzieć. Niestety został zamknięty, tam jest dość duży projekt teraz robiony, czyli budowania segmentowych domów do życia pod wodą. O, No, też ciekawy projekt, ale niestety z mojego osobistego punktu widzenia, niestety został ten kamieniołom nam zabrany do możliwości. No i teraz, jeżeli chcemy ponurkować głębiej, bądź naprawdę w czystych wodach, bo tutaj, jak wspomniałem, ten kamieniołom w Niemczech ma nawet do 20 metrów widoczności. A głębokość jest do 60 metrów, czyli każdy na każdym poziomie wytrenowania kursów, które zrobił, może tam nurkować. Na pewno zorganizujemy wyjazd na Maltę w przyszłym roku, no i planujemy w kolejne święta pojechać do Meksyku. o. Wczoraj takie słyszałem, już tam ktoś tam wstępnie rozmawiał o tym Meksyku
I jeden z panów mówi, a po co będziesz tam jechał? Tam wszystko widać, tam jest ciepło. A on mówi, a przekonałeś mnie, zostaję tutaj. No coś w tym jest. To jest jednak pasja. Jak widziałem, jak wczoraj ludzie, co niektórzy wychodzili, Anglicy, oni jest ekstremalnie trzęśli się, normalnie się trząsli i tutaj kolega, który ze mną rozmawiał, mówi, słuchaj, mówi, jeszcze 10 minut i mógłby ten chłopak popaść w hipotermię. Mówi, to jest bardzo niebezpieczne. No jest to bardzo niebezpieczne, ale co napawia mnie fajnym tutaj tak patrząc optymizmem, patrząc po ludziach z Wielkiej Brytanii, że cały ten sport możemy uprawiać naprawdę do późnych lat, No tak. bo często można spotkać ludzi około 70 nawet. Ostatnio taka śmieszna sytuacja, że panią o kulach widziałem, która No bo jej lepiej de facto. jej łatwiej jest pewnie pływać niż chodzić No po tak, powierzchni. no tak. Także ktoś jej zaniósł butlę, a ona i tak pod wodę schodzi. Czyli no, można powiedzieć, że jest to okej. taki sport. Jest ciekawa zajawka. Trzeba zobaczyć, wypróbować, jak to się mówi. Nie to, że słyszałem, że tak, że tak. Ja też różne miałem zdania. Sam zobaczyłem, przekonałem się i jest to wciągające, jak najbardziej jest to wciągające. Tutaj pod opisem filmu dam wszystkie linki, jeżeli ktoś by się zdecydował na taki kurs albo jakieś pytania. Jeśli ktoś zadać można się umówić pytania. na telefon, zadzwonić. Wszystko dowiedzieć się. będzie pod filmem. Co tam jeszcze? Jeżeli są jakieś pytania odnośnie sprzętów, jakiekolwiek pytania, nie bać się zadawać i tyle. A jak będzie jakieś zainteresowanie, to nawet można konkretny odcinek zrobić na temat konkretnego sprzętu, bo nie jesteśmy w stanie tutaj o wszystkim opowiedzieć. Bardzo ciekawa sprawa jest, wczoraj nawet ja jako laik, ale bardzo mnie zainteresowało to ten suchy skafander, że on daje i to na to też trzeba mieć jakieś uprawnienie chyba. Tak, niektórzy oczywiście. mówili, że trzeba, niektórzy mówili, że razem, Zibi mówi, że to razem od razu ty zrobiłeś za jednym Tak, no pomagiem. dlatego mówię, ja też swoje kursy troszkę w stosunku do warunków, w których nurkujemy, troszkę je ulepszam, czyli upgrade'uję. I ten kurs podstawowy, który robimy w większości federacji jest w mokrej piance, ja robię go w suchym skafandrze. Dlaczego? Bo ty jako od początku już masz możliwość zobaczenia, jak się nurkuje w tym i oczywiście dzięki temu, że robisz ten kurs, od razu w suchym skafandrze więcej godzin w nim spędzasz, czyli nauczysz się go obsługiwania. Jak mówię, zadawać pytania, jak coś będzie, jak jakiś temat będzie szczególnie pożądany przez Was, zrobimy o tym odcinek. No ja Ciebie w marcu zapraszam na jakieś tam pierwsze nurkowania. No w sumie tak. I jakiś materiał z tego zrobię. A tak naprawdę od kwietnia, gdzie ta temperatura już powietrza zaczyna rosnąć, to jest W kwietniu zdecydowanie... to jeszcze zimno, bo ja Ci powiem, kwiecień, jak ja na motocyklach, było otwarcie sezonu, było w kwietniu, zawsze motocyklowe, a zakończenie było, znaczy to praktycznie nie ma zakończenia, tu można jeździć przez cały rok, ale de facto w grudniu jest cieplej jeszcze w UK, bo teraz to się tak wszystko wydłużyło, a w kwietniu jeszcze potrafi nie powiem co. No, Ale ten rok dał nam popalić. Było zimno i mokro. Zimno, no mokro to tam wiesz, jest. Ale dla nas nurków nie robi tak naprawdę, bo czy jesteś mokry na powierzchni? czy Dobra jesteś mokry zajawka, pod wodą? warto mieć jakiekolwiek hobby, ja tak powiem, od siebie, bo to pomaga człowieka, nie wiem, teraz się dużo mówi o depresji. Chyba że żyć ludzie- lepiej. Tak, dlatego lepiej, mówiłem, poznawać że... nowych ludzi, to jest to i tyle, nie? Co byś jeszcze powiedział, żeby zachęcić ewentualnie? Ja myślę, że powiedzieliśmy już dość sporo, ale tutaj zachęcając tutaj wszystkich, to jak Grzegorz wspomniał, warto zadzwonić, dowiedzieć się ode mnie. Nawet napisać maila, przyjechać, zobaczyć, a budujemy świetny zespół, także to jest fajne, bo to jak powiedzieliśmy, to nie tylko nurkowanie, to budujemy, mamy swoją pasję, budujemy nowe relacje, poznajemy nowych ludzi i dzięki temu życie staje się lepsze. Dokładnie. Jeżeli ktoś to obejrzał od A do Z, to będzie wiedział, o co chodzi. My po prostu pożegnamy się na dzisiaj i dzięki Ci, Sebastian, za poświęcony czas. Dziękuję. Dzięki bardzo. Hej.